dobry, witajcie. Już wiecie, gdzie jesteśmy. A teraz kilka informacji encyklopedycznych o Malcie. Malta jest to wyspiańskie państwo-miasto na Morzu Śródziemnym, 81 km na południe od Włoch. Valletta to stolica Malty. Malta liczy ponad 500 000 mieszkańców. Witajcie w pierwszym odcinku nowej serii Niespodzianka, bo jesteśmy w Malcie, w miejscowości Kormi. Tu mamy swoją bazę na kilka dni. Przyjechaliśmy tutaj. No i widzicie, taki mamy widok tutaj z naszej noclegowni. Tu jest stary kościół świętego Sebastiana. O. Tu też są kable, tak, może nie tak zawile prowadzone jak w krajach azjatyckich, ale też są górą, nie w ziemi prowadzone. Co 15 minut bije nam ten dzwon, że tak wyrażę się, starego Sebastiana, świętego Sebastiana, bo tutaj obok jest dużo większy kościół, nowszy, też pod patronatem świętego Sebastiana, i on też bije co 15 minut. Także w nocy trochę przeszkadza. A tam widać pomnik świętego Sebastiana, taki monument. Święty Sebastian poprzebijany strzałami. Za tym kościołem jest przystanek autobusu numer 61. Spróbujemy go złapać i przemieścić się do Valletty. Tu mamy taką kartę 7-dniową, polecam, za 21 euro na wszystkie autobusy na Malcie i na Gozo. To jest karta 7-dniowa, ułatwia sprawę. Wyszliśmy z naszego miejsca noclegowego, tu. To jest ten górny balkon na drugim piętrze, z którego było pierwsze ujęcie. Tu macie te słynne balkony zabudowane na Malcie, zwane galerią. Pokrewnione są z arabskimi balkonami Mashrabija. Sebastiana. No widzicie, tam jest nasza noclegownia, tu mamy nasz kościółek, czyli tam jest stary Sebastian, a tam po lewej stronie, gdzie ci panowie stoją, to jest nasz przystanek autobusowy do Valletty. Także lokalizacja dobra, cena dobra. O, widzicie, takie woreczki tutaj przed domami, śmiecie. Tutaj następny woreczek na śmiecie, tam następny woreczek ze śmieciami. I ekipa sprzątająca po prostu zbiera spod każdego domu taki woreczek ze śmieciami. Ale w miarę czysto jest, sprawdza się to. A teraz widzimy, fontanna Triton działa, ale już jest godzina 16:20. No i później planujemy tutaj znowu przyjechać, żeby zobaczyć, jak to wieczorem się prezentuje Valletta. Tak, Valletta at night. No i jak już wspomniałem, to taka nowoczesna zabudowa już, ale galerie są zachowane, wyeksponowane. Tu po prawej stronie mamy nowoczesny budynek parlamentu maltańskiego. Malta jest republiką parlamentarną. Na czele państwa stoi prezydent, który jest wybierany przez parlament na 5-letnią kadencję. Władzę ustawodawczą sprawuje jednoizbowy parlament złożony z 69 deputowanych. Na Malcie istnieje 359 kościołów, 313 na głównej wyspie
i 46 na wyspie Gozo. Językami urzędowymi jest język maltański i angielski. Malta jest członkiem Unii Europejskiej. Budynek piękny. Takie bardziej kunsztowne te galerie są. Tu mamy jakiś jarmark, ale tu mi się bardzo podobają te galerie. A tu mamy wąskie uliczki. A tu mamy ulicę główną. Nasz deptak. Galerię. Dobra, my idziemy, bo mamy godzinę czasu. Zobaczcie, jakie fajne balkoniki. Tutaj akurat nie zabudowane, ale tu jest piękny, narożnikowa galeria. Bardzo ładnie się prezentuje. O, proszę, tam już wielokondygnacyjne budynki z galeriami. Znaczy po lewej stronie zabudowane, a po prawej tutaj nie. Takie ambony. Fajnie, bo widzicie, tu jest wyższa zabudowa, jest cień, tak nie pali, tu mamy McDonalda. Tu dostawy przemykają do sklepów. O, proszę. Następne rozrzucone galerie. A zobaczcie, tu taki ciekawy, murowana galeria. O, tutaj zobaczcie, po tej prawej stronie centralnie. Tu mamy główny plac, a tu jest chyba gmach rządowy, podejrzewam. To jest ten sam Grand Palace. To jest Grand Palace? Tam napisane było. Zobaczcie, jaka tu jest długa galeria na Placu Republiki z jakimi pięknymi podmorówkami w postaci herbów. Zobaczcie, co znaleźliśmy. Weźmy 6 galerii w pionie. Raz, dwa, 3, 4, 5 i na samej górze 6. Kto znajdzie więcej? Na Malcie. Zobaczcie, jak się pięknie prezentują w sposób schodkowy te galerie. Tam daleko już jest Morze Śródziemne. A tu po lewej stronie mamy bazylikę. Bazylikę Świętej Madonny chyba z Dzieciątkiem. Tu mamy bazylikę Matki Bożej z Góry Karmel. Zobaczmy do góry. Owalna kopuła ma wysokość 42 metrów. Pierwszy raz jestem w kościele o takiej owalnej architekturze. Jak są cegły ustawione. Zobaczcie, po prostu jest wszystko zrobione w kole. Wejdźmy sobie w małą uliczkę.
5 galerii. A tu zobaczcie, jak rura kanalizacyjna idzie. Aż do góry. W większości przy drzwiach są takie medaliony święte. Matki z dzieciątkiem, tu widzicie. O. Teraz można zobaczyć. O, tutaj widzicie, też macie taki obrazek w nowszej wersji. I nad nami pięknie galerii. Tylko te rury kanalizacyjne tak trochę szpecą na zewnątrz. Tu biała, tu szara. Tak, tu mamy, zbliżamy się do dzwonu pamięci na samym już wybrzeżu. Został wzniesiony w 1992 roku dla upamiętnienia 7000 członków służb mundurowych oraz cywilnych, którzy stracili życie podczas wielkiego oblężenia Malty w czasie II wojny światowej. Dalej od dzwonnicy znajduje się brązowy katafalk, który symbolizuje pochówek zwłok nieznanego żołnierza na morzu. Dzwona pamięci, zobaczcie tu z bliska. O, proszę. Taki mocno zardzewiały. Tylko, żeby mi czapkę nie porwało, bo tu jednak wietrzyk jest. To błękitna woda, nie? Naprzeciwko za tymi wiaduktami mamy dolne ogrody baraka. O, i tam po naprzeciwko są te ogrody, tu musimy tam jakoś wejść. Czyli musimy chyba wyjść i z tej strony zaatakować to wzgórze. Ale woda naprawdę jest taka... W oddali widać grobowiec w formie świątyni doryckiej poświęcony wiceadmirałowi Sir Aleksandrowi Johnowi Ball, w niższych ogrodach baraka, który dowodził brytyjsko-maltańskimi siłami w czasie blokady Valletty w powstaniu przeciwko Francuzom w latach 1798-1800. tylko że nie jesteśmy w tym miejscu co trzeba. Panorama z niższych ogrodów baraka. Asystentka pozuje do zdjęcia, proszę. Podpatrzmy ją. To nie tu. To jednak nie tu. Uliczka na wybrzeżu. Jesteśmy teraz w górnych ogrodach baraka. Oczędy. Tak przypomina mi to Rzym. Wiadukty rzymskie. Z tego miejsca mamy widok na historyczne maltańskie Trójmiasto. Tworzą go Birgu, Bormla oraz Isla. No widzisz, tu jest dobry widok. Na dolnej kondygnacji bastionu znajduje się Saluting Battery, czyli bateria powitalna. Codziennie o godzinie 12 i 16
rozlegają się Mamy strzały z hotel 32-funtowego działa. That's the hotel. Tu mamy Muzeum Wojny, ale za bardzo nas to nie interesuje, więc sobie to pominiemy. I teraz będziemy zmierzać do katedry świętego Jana. To mnie bardzo interesuje. Ale tu popatrzcie na ten wspaniały budynek. Po prostu ten właśnie budynek, którym się zachwycałem, zawsze wejściem, to prawdopodobnie jest to budynek rządowy. No, o czym świadczą oczywiście maltańskie narodowe flagi Unii Europejskiej. I z tego, co zdążyliśmy doczytać, to jest to siedziba premiera. Ale naprawdę jest wspaniale się prezentuje. Był to dawny zajazd kastylijski. Jest jednym z 8 zbudowanych na terenie Valletty miejsc zamieszkania rycerzy zakonnych. Został zbudowany dla rycerzy z Kastylii, Lyonu i Portugalii. Jeszcze od słońca jest Zobaczcie, jesteśmy, sightseeing. nie, że jesteśmy w dzielnicy chińskiej na Malcie, tak jak w Singapurze. Ale ładnie to wygląda. Ładnie to wygląda. Tak trochę kontrastowo z tymi galeriami, nie?